Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić słodkie pierożki włoskie na karnawał, nadziewane serkiem, bakaliami. Po prostu przepyszne. Ciasto trochę jak na nasze chrusty, ale z nadzieniem. Naprawdę pyszne. Polecam. Spróbujcie koniecznie. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od ciasta. Mam tutaj w misie Robota 450 g mąki pszennej tortowej. Dodaję do niej zimne masło 90 g. Dziewięć żółtek. Białka możecie bez problemu zamrozić, wykorzystacie je w innym czasie, na przykład do bezy. Dodaję również śmietanę gęstą, kwaśną 18%, 120 ml. Zaczynamy wyrabiać. Jak troszkę nam się zamiesza, to dolewam jeszcze 2 łyżki rumu. Jeśli nie macie rumu, może być każdy inny wysokoprocentowy alkohol, może być wódka, spirytus. Dodaje się go po to, żeby ciasto później nie wchłaniało za dużo oleju podczas smażenia. I gotowe. Gotowe ciasto wyjmuję na stolnicę obsypaną odrobinę mąką. Ciasto nie musi czekać ani wyrastać. Zaraz możemy go używać. Przygotuję sobie tylko farsz. Mam tutaj twarożek, taki kanapkowy, śmietankowy i bakalie, mam suszone morele i daktyle po 80 g i mam 50 g orzechów włoskich. Wszystko muszę sobie bardzo drobno posiekać. Bakalie drobniutko posiekane mogę dawać do mojego twarożku. Twarożku mam 400 g. Może być też taki nasernik. W oryginalnym przepisie jest ricotta. Oprócz bakali dodaję 3 łyżki cukru z wanilią lub waniliowego i 1 łyżkę zwykłego cukru. Mieszam wszystko dokładnie, najlepiej widelcem. Serek wychodzi naprawdę bardzo pyszny, więc uważajcie, żeby go za dużo nie zjeść, bo zabraknie Wam do pierożków. Ciasto dzielę na 2 części. Najpierw zajmę się pierwszą. Musimy rozwałkować ją na jak największy prostokąt, bardzo cienko. Następnie na połowie ciasta w lekkich odstępach układam po łyżce serka. Drugą połowę ciasta nakładamy na wierzch, tak żeby przykryło dokładnie wszystko, cały serek. Musimy teraz docisnąć ciasto pomiędzy twarożkiem. Trochę jakbyśmy robili ravioli. A teraz nożem do pizzy lub radełkiem, może być też zwykły nóż, nacinamy wszędzie dookoła, żeby rozdzielić nasze pierożki. Odcinamy również nadmiar ciasta i wszystkie nierówności. Pierożki jeszcze sprawdzam, czy wszędzie są posklejane dookoła. Jeśli gdzieś jest niesklejone, to dłońmi sobie pomagam. Z drugą częścią ciasta robimy dokładnie tak samo.
Do garnka już wlałam około 2 litrów oleju. Wrzucam kawałeczek ciasta, żeby sprawdzić, czy jest wystarczająco rozgrzany. Jak się upiecze, to jest gotowe. Możemy wrzucać po kilka pierożków naraz. One na początku pójdą trochę na dno, a potem będą podchodzić do góry. Postarajcie się je, jak będą już wypływać, obrócić, żeby opiekły się z 2 stron. Czasem gdzieś, gdzie podszedł serek pomiędzy sklejeniem, mogą się rozkleić w trakcie pieczenia, ale nic się nie martwcie, serek z nich nie wypływa. Smażymy na średnim ogniu, żeby pomału doszły i dopiekły się w środku. Dosłownie kilka minut, aż się ładnie zarumienią. Wyciągamy na ręcznik papierowy i smażymy kolejne. Zaraz po upieczeniu obtaczamy je w cukrze pudrze i odkładamy gdzieś na bok na półmisek. One na początku są mocno kruche i takie wydają się twarde, za chwilę robią się bardziej miękkie i naprawdę pyszne. Nawet na drugi dzień. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzu, czy Wam smakowały. Zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie mój przepis dalej. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia!